dobry wszystkim. Tak jak już wspomniano, nazywam się Ewa Poślińska. Pracuję w RDOŚ faktycznie od niedawna, ale zdołałam się troszeczkę wdrożyć w ten projekt. Chciałabym opowiedzieć o naszych doświadczeniach w zwalczaniu niecierpka gruczołowatego. Tak krótko o samej prezentacji zamierzam przedstawić trochę z biologii, morfologii samego gatunku, znaczenie jego inwazyjności. Przedstawię również dwa obszary, w których prowadziliśmy działania ochronne. Również przedstawię metody zwalczania, które wykorzystywaliśmy oraz napotkane problemy, które się oczywiście pojawiły, ale przedstawię również też zaobserwowane efekty, które również były. Na koniec samoplanowane działania oraz sugestia dobrych praktyk. Niecierpek gruczołowaty pojawił się u nas w Polsce czy w całej Europie jako sprowadzona z Azji Środkowej bardzo efektowna roślina miododajna, czy też o pięknych różowych kwiatach jako roślina ozdobna. Naturalnie występuje w Azji Środkowej, głównie Himalaje Zachodnie, stąd też angielska nazwa Himalayan Balsam. Jest to roślina jednoroczna, aczkolwiek nie przeszkadza jej to w byciu gatunkiem inwazyjnym, z którym niestety przyszło nam walczyć. W Polsce jest szeroko rozprzestrzeniony, zwłaszcza w pobliżu terenów wilgotnych, wzdłuż cieków wodnych czy wód stojących. I mimo że jest właśnie rośliną jednoroczną, potrafi bardzo dorosnąć do imponujących rozmiarów. Tak jak widzicie Państwo na zdjęciu, nieraz dorastają do 3 metrów wysokości. To tylko właśnie świadczy o tym, że niecierpki są zdolne do bardzo szybkiego i bardzo aktywnego wzrostu. Same kwiaty, ze względu na to, że dają nektar, są atrakcyjne dla pszczół, tak, głównie, czy dla innych owadów zapylających, czyli obcykowatych. Same kwiaty występują w odcieniach głównie różu, ale jest to też, czasem się zdarzają kwiaty purpurowe, czasem białe, więc jest to cały przegląd tonacji w okolicach różu. Jeden osobnik jest w stanie wyprodukować 800 czy nawet do 4000 nasion, a każda torebka owocowa zawiera kilkanaście nasion i jest niejako wystrzeliwana po prostu czy pod wpływem dotyku, czy w momencie, kiedy już jest tak nabrzmiała, że następuje to samoistnie. Niecierpek charakteryzuje się bardzo dużymi zdolnościami do regeneracji. Na zdjęciu właśnie widać, jak on jest taki, wydaje się powyginany, ale w każdym tym węźle mogą występować korzenie przybyszowe. Właśnie takie. Co umożliwia tej roślinie rozprzestrzenianie się nie tylko za pomocą nasion, ale właśnie również przestrzennie przez te korzenie. Znaczenie inwazji tego gatunku. No, najważniejszy problem jest taki, że niecierpek tworzy jednogatunkowe zwarte płaty, które skutecznie uniemożliwiają rozwój innej roślinności. Przez to spada bioróżnorodność oraz tracone są niejako składniki pokarmowe, bardzo duże ilości wody, czy też właśnie przestrzeń. Przez to wypierane są nasze rodzime gatunki, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla obszarów chronionych.
Na zdjęciu są siewki na zwalonym pniu, co tylko świadczy o super adaptacji tego gatunku, ponieważ nawet nie wymaga konkretnej gleby, aby dokonać swojego rozwoju. Jednym z obszarów, w których prowadziliśmy działania, były żywocickie łęgi. Jest to obszar Natura 2000. Znajduje się w pobliżu opolskiej części rzeki Odry. Charakterystyczne dla tego obszaru jest obecność starorzeczy, które od czasu do czasu również są zalewane, jak również całe obszary przylegające do rzeki Odry. Niecyklicznie, ale czasem są zalewane. Na zdjęciu właśnie fragment zalanego łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego. Tak właśnie się zdarzyło rok temu. W żywocickich łęgach występują płaty dobrze zachowanych łęgów 9.1E0 i 9.1F0. A tutaj jest mapa występowania niecierpka w tym obszarze. Aktualnie wydaje mi się, albo przynajmniej mam nadzieję, że będzie wyglądało to troszeczkę inaczej w tym roku. Maksymalna powierzchnia, w której zidentyfikowaliśmy występowanie niecierpka, wynosiła niecałe 618 arów, ale tak z roku na rok wydaje się, że jest tego coraz mniej. Najgorsze, że właśnie aktualnie już teraz jest coraz mniej płatów zwartych, a osobniki występują pojedynczo. Drugim z obszarów, gdzie prowadziliśmy działania, był Przyłęg nad Białą Głuchołaską. Biała Głuchołaska jest to rzeka o charakterze naturalnym, czyli nie jest w żaden sposób regulowana, ale jest w typie podgórskim, ponieważ cały obszar znajduje się pomiędzy Górami Opawskimi a ziemią nyską. W tym obszarze zwalczamy również inny gatunek inwazyjny, o którym będzie mowa później. Są to rośliny z rodzaju rdestowiec, co też nam powoduje dodatkowy problem, ponieważ nieraz niecierpki występują pomiędzy płatami rdestowca, przez to je bardzo trudno dojrzeć. W tym obszarze również przedmiotami ochrony są łęgi oraz grunt środkowoeuropejski. Ta rzeka, w przeciwieństwie do rzeki Odry, wylewa cyklicznie. Tutaj również mapa występowania. Niecierpek jest w tym obszarze ulokowany bezpośrednio przy granicach, przy samym cieku wodnym. Również ma fragmentaryczny charakter, a powierzchnia występowania raczej nie przekraczała 437 arów. Metody zwalczania, które wykorzystywaliśmy, głównie opierały się na działaniu na metodach mechanicznych poprzez koszenie, wyrywanie czy ścinanie ręczne, ścinanie u nasady. Najważniejsze, aby pracę powtarzać wielokrotnie i w odpowiednim okresie. Wykorzystywaliśmy kilkukrotne nawroty i najskuteczniej chyba jednak, to znaczy to w zależności też od zwarcia płatu, wykorzystywaliśmy konkretne metody, czyli w sytuacji, kiedy płaty były bardzo zwarte, płaty te były koszone. A w przypadku pojedynczych osobników wyrywane. Tu na fotografii właśnie widać płat stworzony przez niecierpka. Niektóre ze stwierdzonych problemów
z którymi napotkaliśmy się podczas zwalczania niecierpka, to było jego asynchroniczne kwitnienie. Pojedyncze kwiaty na jednej roślinie kwitną w różnym czasie, tak samo różne osobniki kwitną w różnym czasie, zazwyczaj aż od czerwca do października. Niecierpki posiadają również silne zdolności rozmnażania wegetatywnego poprzez korzenie przybyszowe i tak jak już wspomniałam, bardzo silnie są w stanie się regenerować. W przypadku wyrwania pojedynczych osobników jest to właśnie trudne ich dostrzeżenie, tak jak już wspomniałam, pomiędzy płatami innej roślinności, tutaj na zdjęciu pomiędzy płatami rdestowca. Ze względu na to, że pracujemy, że cały obszar obejmuje ciek wodny, problemem może być ewentualny brak sukcesu, ponieważ nie mamy wpływu na to, co zostanie przetransportowane na obszar chroniony. Innym z problemów, które zidentyfikowaliśmy, było konieczność uzyskania płatnych umów użytkowania czy użyczenia terenów pozostających w zarządzeniu PGW Wody Polskie. Jest to zazwyczaj długotrwały proces, aczkolwiek udaje się nam zrealizować również zadania. No i też nie mamy wpływu na to, co się dzieje na obszarach sąsiadujących z obszarem Natura 2000, czyli tak samo nie mamy też wpływu właśnie na górny bieg rzeki. Aczkolwiek mimo tych problemów zaobserwowaliśmy liczne efekty. Przede wszystkim zmniejszenie powierzchni występowania niecierpka w tych dwóch obszarach. Niektóre płaty zdołały osiągnąć 95% spadek liczebności tego gatunku na niektórych płatach. I też zauważyliśmy ponowne zajęcie terenów przez gatunki rodzime, czyli na przykład przez przytulię czepną, pokrzywę zwyczajną, żywokos sercowaty. Tutaj na zdjęciu właśnie jedna z metod, czyli koszenie. Tutaj dla porównania żywocickie łęgi. Przed prowadzeniem działań te zielone łany to są siewki niecierpka, które zostały skoszone i właśnie na drugiej fotografii brak niecierpka, tak. Wykorzystywaliśmy też, ponieważ nie usuwaliśmy biomasy, ona zostawała i tworzyła jakby warstwę, która skutecznie uniemożliwiała rozwój dalszy innych niecierpków. Na aktualny już rok planowane są działania. Będzie to kontynuacja działań, o których wspomniałam. Jest to ostatni rok projektu, aczkolwiek planowana jest intensyfikacja działań, czyli zwiększona częstotliwość wizyt w celu wyrywania konkretnych osobników. I w dalszym ciągu będziemy starali się nie dopuszczać do kwitnienia czy zawiązania nasion niecierpków, a działania będą polegały również na ręcznym wyrywaniu, koszeniu osobników. Teraz trochę o dobrych praktykach, które się staramy stosować i sugerujemy również innym. Usuwanie biomasy na co najmniej 5 metrów od lustra wody to skutecznie uniemożliwiłoby nam ewentualny transport dalej, jeśli nasiona już się zawiązały. Przez to nie przyczyniamy się do rozsiewu nasion.
a wyrwane osobniki czy ścięte najlepiej pozostawić w celu obumarcia i zasuszenia. Zazwyczaj albo wieszamy je po prostu na gałęziach, albo zostawiamy w prześwietlonych miejscach, czyli na przykład na drogach.